Podaliśmy, jeżeli ktoś da 75, no ale ktoś może dać, ludzie lubią bardzo okrągłe liczby dawać, tak? Dlatego ktoś może dać 75 500, tak? I najwyższą wycenę, jaką mieliśmy, to były 4000 na usunięcie wszystkiego ze środka, także... A już tacy naprawdę wytrawni, tutaj kolokwialnie powiem fliperzy, czyli osoby flipujące, potrafią nawet zarabiać od... Cześć, z tej strony Dawid Dowbusz, witam Ciebie serdecznie na naszym kanale na YouTubie, gdzie występują sami praktycy i dzielimy się z Tobą z wiedzą na tematy inwestowania, biznesu oraz pomnażania naszych majątków, tak? Po to jest ten kanał, żebyśmy pobudzali naszą tutaj przedsiębiorczość poza granicami Polski, ale nie tylko. I w dzisiejszym odcinku wróciliśmy na jedną z nieruchomości. Jest ze mną dzisiaj Joanna Ptasińska. Joanna jest u nas w firmie w Dowbusz Property Sales Managerem. Rządzi całym sourcingiem, całym działem sourcingu, jaki jest u nas w firmie, tak? I projekt, na którym się dzisiaj znajdujemy, wyszedł tak naprawdę na realia centralnej, północnej Anglii według mnie bardzo dobrze. Dlaczego ja na przykład nie kupiłem tej inwestycji? Właśnie dlatego, słuchajcie, że zatrudniając już ekspertów do naszej firmy, po prostu tych okazji inwestycyjnych pojawia się za dużo. Ja nie jestem w stanie tak naprawdę kupować aż tyle tych nieruchomości, chociaż sam jestem klientem we własnej firmie. I dzisiaj naszym gościem właśnie jest Asia. Asia, pytanie do Ciebie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w bardzo ładnej miejscowości pomiędzy Leeds a Sheffield w północnej Anglii. Okej, co to jest za nieruchomość i czy można ją gdzieś obejrzeć sprzed remontu? Tak, oczywiście. Jest to dom, który zakupiliśmy jakiś czas temu dla naszych inwestorów. Jesteśmy w małej miejscowości pomiędzy Leeds a Sheffield w północnej Anglii. Jest to 3-bedroom semi-detached house. Jeżeli nie widzieliście go wcześniej, to możecie zobaczyć właśnie na kanale Dowbush Property film pod tytułem Deal Sourcing, jak zarabiać na okazjach inwestycyjnych. Okej, więc tak, przejdźmy może, coś tutaj na temat powiemy może kosztów, tak? Jak to wyglądała sprawa z kosztami, jaki był założony budżet i wszystkie wyzwania tutaj wokół tego, jakie się pojawiły. Więc dom udało nam się kupić za 76 690. Był on bardzo popularny, ponieważ był w bardzo złym stanie. Większość osób, które tutaj były i które go widziały wcześniej, mówiły, że wcześniej domu w tak złym stanie nie widziały. Ja sama chyba gorszego nie widziałam. Także później, bo mieliśmy właśnie później wyceny i były między innymi tutaj agenci, z którymi kupowaliśmy tę nieruchomość, mówili, że było prawie 20 ofert i my byliśmy tylko
2000 pobiliśmy osobę, która była za nami, co jest też dobrą wieścią, bo nikt nie chciałby wiedzieć, że na przykład daliśmy 10 czy 5 tysięcy więcej niż osoby za nami. Jeszcze wyjaśnię, o co chodzi. Tutaj było best and final offer, czyli do konkretnego dnia i godziny trzeba było dać swoją najlepszą ofertę. Tutaj mieliśmy duże wyzwanie, żeby ustalić, do jakiej kwoty maksymalnie tym możemy kupić, żeby się to ciągle opłacało. No ale się udało na szczęście. No ja tak dodam od Ciebie, że w momencie jak było best and final offer, siedzieliśmy w biurze i zastanawialiśmy się, jaką tą ofertę dać, więc co mogą dać inni inwestorzy. I tak naprawdę bardzo dobrze nam to wyszło, bo tak zakładaliśmy, jeżeli ktoś da 75, okej, no ale ktoś może dać, ludzie lubią bardzo okrągłe liczby dawać, tak? Dlatego ktoś może dać 75 500, tak? Więc my zdecydowaliśmy, że nie damy 75 500, a damy coś ze śmiesznymi końcówkami właśnie, czyli cena końcowa wyszła 76 690 funtów. Dlaczego? Bo słuchajcie, bo mi w historii zdarzały się takie sytuacje, gdzie ja zużyłem ofertę i po prostu druga oferta była identycznie taka sama, tak? I znowu było na przykład best and final offer. Kiedyś tego nie było, ale że żyjemy w czasach, gdzie mamy bouncy back loan, fair loan i inne rządowe rozdawnictwo pieniędzy, spowodowało to, że tak naprawdę rynek nieruchomości zrobił się tak gorący, że jest najwięcej kupujących przez ostatnie 10 lat właśnie w tym momencie, w jakim jest to też nagrywane, tak? Na dzień dzisiejszy mamy początek lutego, licząc tak naprawdę listopad, grudzień, styczeń, dalej ten rynek jest bardzo gorący. Liczymy tak naprawdę na to, że w końcu to się zmieni, bo my jesteśmy tymi kupującymi, szukamy okazji inwestycyjnych i mogę szczerze tutaj powiedzieć, że na pewno znacznie trudniej się właśnie kupuje, kiedy jest rynek sprzedających, tak? Kiedy jest więcej właśnie, mamy tyle samo sprzedających, i to jest ich rynek, bo jest ich tyle samo, a jest znacznie więcej kupujących, więc jest tak naprawdę znacznie wyższy popyt niż podaż, tak? Danego tutaj produktu, jakim są nieruchomości. No ale słuchajcie, nie płaczemy, bo tak historia pokazuje, mamy zawsze górki i dołki, więc w końcu to się zmieni, w końcu trafimy na ten dołek, i wtedy będzie nasz czas kupujących, tak? Wtedy będzie odwrotna sytuacja i to jest sytuacja, kiedy trzeba tych nieruchomości jak najwięcej kupować, bo najlepsze takie właśnie dołki pojawiają się raz na 8, 10, 15 lat i trzeba to po prostu to okienko wykorzystywać, tak? Więc dobra, przejdźmy się może po nieruchomości, zobaczymy, co tutaj zostało zmienione. Jasne, więc może jak już jesteśmy tutaj w salonie, to opowiem. Tutaj w salonie w zasadzie aż tak dużo nie zmieniliśmy. Musieliśmy wymienić okno, bo tutaj było w bardzo złym stanie. Oczywiście jeśli chodzi o ogrzewanie, to jest nowe w całym domu. Tutaj był tylko tak zwany back boiler, czyli w zasadzie nie było takiego centralnego ogrzewania gazowego. Tam był taki antyczny piecyk w kominku, tak? Tak. Po prostu antyczny piecyk w kominku i tak jak pamiętacie, jak się żyło w Polsce też były jakieś takie antyczne piecyki, jakieś kaflowe i być może do dzisiaj gdzieś jeszcze są. Tak samo w Wielkiej Brytanii można znaleźć też jakieś takie właśnie antyczne systemy grzewcze i to było właśnie tutaj. Tak, tutaj usunęliśmy właśnie też, kilka były takie jakieś murki, także wszystko to tutaj usunęliśmy. Kominy oczywiście zostały, bo musieliśmy się tutaj zmieścić w budżecie. I to była bardzo dobra decyzja, pozwól, że tutaj przerwę, bo z tego co pamiętam, to ten murek był gdzieś tak Tak. teraz na szerokość, jak ja rozstawiam ręce, tak? I cała ta, słuchajcie, długość i tutaj jeszcze aż do wyjścia była właśnie zajęta przez ten murek, więc tak naprawdę ten salon już był wtedy bardzo mocno ograniczony rozmiarem, tak? Tak. A w tym momencie można tu sobie postawić czy zawiesić TV bądź jakiś regał, kto co tam potrzebuje i ma już dodatkową przestrzeń, tak? No i co? I okna, tak? Co tutaj się z oknami stało? Tak, to okno zupełnie musieliśmy wymienić, ponieważ to wcześniejsze było w bardzo, bardzo złym stanie, więc wymieniliśmy tutaj okno na nowe. I psułoby na pewno tutaj wizerunek całej nieruchomości. Zapraszam Panie przodem. Zapraszamy do kuchni. To jest kuchnia, która chyba przeżyła największą metamorfozę. Tutaj mieliśmy już w zasadzie wcześniej jedno fajne, duże pomieszczenie. W kuchni było najwięcej pracy, bo ściany były w bardzo złym stanie, także musieliśmy wszystkie tynki tutaj zbić i wszystko jest na nowo wybordowane. Są nowe plasterboardy, płyty gipsowe. Także zupełnie kuchnia jest nowa i wszystko jest tutaj zmienione.
Możecie sobie przypomnieć, zobaczyć właśnie na poprzednim tym filmie i naprawdę jest gigantyczna różnica. Do tego stopnia ona była w tak tragicznym stanie, że doświadczeni inwestorzy, którzy jak zobaczyli tą nieruchomość, no po prostu bali się, że to może być zbyt poważny remont, ale koniec końców, jak widać, budżet był zakładany na 25 tysięcy, 25 do 30 tysięcy, takie były widełki. Zmieściliśmy się w budżecie tutaj 28 400, gdzie no, mając budżet do 30 tysięcy musieliśmy zrezygnować z robienia ogrodu, więc ogród tak naprawdę został tylko wyczyszczony. No i tak naprawdę de facto no, to pozwoliło zmieścić się w tym budżecie. A powiedz właśnie o samych wyzwaniach, jeżeli chodzi o przygotowanie w ogóle ogrodu, bo jednak coś zrobiliśmy w tym ogrodzie, oczyszczenie. Jak wygląda sytuacja? Tak, w zasadzie na samym początku wydaliśmy już prawie 2,5 tysiąca funtów na samo tylko oczyszczenie nieruchomości w środku i właśnie ogrodu, do którego wcześniej nie mogliśmy praktycznie w ogóle wejść, bo był w takim stanie, że praktycznie nie dało się w ogóle zobaczyć nawet jak on wygląda, jak jest duży. Także faktycznie było to wyzwanie, żeby wszystko z środka usunąć. Tutaj na samym początku właśnie mieliśmy te ekstra koszty już, o których zawsze mówimy. Zawsze są rzeczy, które nie byliśmy w stanie zobaczyć w tej nieruchomości, szczególnie ponieważ, tak jak zobaczycie na poprzednich filmikach, było bardzo dużo śmieci, mebli i różnych rzeczy w pokojach, dlatego nawet nie mogliśmy zobaczyć, co tam jest. Okazało się, że są tam jakieś płyty też właśnie z azbestem i to już na początku mieliśmy też właśnie duży koszt na usunięcie tego. Także to są właśnie te wszystkie nieprzewidziane ekstra dodatki, które się gdzieś tam no z tym się trzeba właśnie liczyć, dlatego budżet zakłada widełki, no bo tak jak sama wspomniałaś, no odkryty został azbest i no trzeba było coś z tym zrobić, trzeba było to wywieźć na recycling. No znaczy my osobiście się tym nie zajmowaliśmy, zajęła się tym firma od usuwania azbestu. No ale niestety takie rzeczy kosztują, tam już nie pamiętam ile tego było w metrach, ale sam koszt tylko usunięcia tego azbestu to była jaka kwota? To było około 400 funtów ekstra do całego wyczyszczenia wszystkiego, co było w środku. To i tak nie jest źle, bo biurowiec, który ja chcę burzyć, gdzie będę chciał z żoną budować blok mieszkalny, to tam nas ładne parę tysięcy funtów dodatkowo wyszło. Nie pamiętam, czy nie było przydatkiem 8 tysięcy funtów, ale to już jest dużo większy obiekt, dużo więcej tego azbestu. I to jest koszt na przykład, gdzie burzenie mieliśmy mieć za 11 tysięcy, a wycena właśnie dodatkowo za azbest doszła 8 tysięcy. Gdzie i tak to były najniższe wyceny, bo tak samo tutaj za oczyszczenie tej nieruchomości to były najniższe możliwe ceny, tak? Ci ludzie, którzy to zrobili, to potem twierdzili, że zrobili to za tanio i uwaga, słuchajcie, bo często takie komentarze padają, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Nikt tu się nie dorabia na polskich tanich pracownikach, bo Polacy są bardzo często najdroższymi fachowcami, ale też są dobrzy, tak? I tak samo są, czy to Brytyjczycy, czy innej narodowości, te ceny są dosyć rozrzucone i dla przykładu, na przykład dekarze angielscy, zawsze jak sprawdzałem, są przynajmniej nie 30% tańsi, 3-krotnie tańsi niż na przykład dekarze polscy, tak? Nie chcę, jeżeli oglądają mnie dekarze tutaj z Polski, słuchajcie, nie to, żebym tutaj kogoś szykanował, nie twierdzę, że wszyscy tacy dekarze są, część będzie bardzo droga, a część będzie no, miała realistyczne ceny, tak? I tak jak my na przykład pokazujemy, co ile kosztuje, to często pokazuje się burza na Facebooku czy na YouTubie, no a my pokazujemy, jakie są realne ceny, bo ceny, które my bierzemy, to nie są wcale najniższe, bo wtedy to jest też podejrzane, że taki człowiek może nie znać się na swoim fachu, tylko to są ceny zawsze gdzieś tam ze średniej, tak? Czyli to, co jest najczęściej wyceniane przez większość fachowców, więc widać, że to jest tak naprawdę mniej więcej ta cena rynkowa, tak? Jeżeli coś będzie 1/3 tego, no to tak jak Wam wspomniałem, nie ma brać co najtańszych, bo mogą się po prostu nie znać na swoim fachu i nie umieją takiego czegoś wyceniać, a później uciekną Wam na przykład w trakcie, bo stwierdzą, że na tym nie zarobią, tak? Ale to już taka mała dygresja poza tym, tak? Więc słuchajcie, przejdziemy dalej, może obejrzymy teraz górę. Tutaj mamy magazyn. Słuchajcie, magazyn, wspomnę Wam od razu, dla którego piszę, to jest strefa nieruchomości. Dostaniecie to w każdym Empiku, bądź możecie ich znaleźć również w internecie. Magazyn się nazywa Strefa Nieruchomości. Tym razem na okładce jest Wojciech Orzechowski. Słuchajcie, z czemu o tym wspominam? Ja dla tego magazynu piszę
100% za darmo. Nic nie mam za to opłacone, od sprzedaży też nic nie dostaję. Robię to dlatego, że podoba mi się idea, tam są sami fachowcy, sami praktycy i dlatego również ja postanowiłem pisać tam na temat brytyjskiego rynku nieruchomości, kiedy zostałem o to poproszony. To już jest czwarta moja część, w której ja występuję. W tej części, jeszcze raz Wam pokażę z okładką Wojtka, w tej części będę opowiadał o konwersjach nieruchomości komercyjnych, tak? Czyli jak pub został zmieniony na 6 mieszkań, gdzie na czysto zarabiamy około 40 000 funtów rocznie, tak? Więc taka tylko informacja dla Was. Na pewno będziemy robić coraz więcej konkursów, tak żeby również nasza społeczność tutaj była aktywna i dla osób, które subskrybują nasz kanał i odpowiadają na pytania w naszych odcinkach, będą wśród nich rozlosowywane nagrody, tak? Więc dzisiaj nie będzie nagrody, ale przy następnym odcinku na pewno będziemy organizować kolejne konkursy. Zapraszam Was na górę. Więc tak, Asiu, czy miałaś tutaj więcej wyzwań, jeżeli chodzi o sam remont, tak? No bo jednak, jak sami widzieliśmy, ten dom był naprawdę w tragicznym stanie i ludzie, niektórzy twierdzili, że to się nadaje tylko do zburzenia, tak? Tak, zdecydowanie sam początek już był wyzwaniem, tak jak mówiliśmy, samo w ogóle oczyszczenie tej nieruchomości w środku. Tutaj właśnie tak jak wspomniałeś o tych wycenach, my też wzięliśmy właśnie tutaj kilka ekip na wyceny i najwyższą wycenę jaką mieliśmy to były 4000 na usunięcie wszystkiego ze środka, także na pewno warto brać parę osób i tutaj wybrać odpowiednio. Także zdecydowanie był tutaj również wyzwaniem były ściany, tak? Tak jak na przykład mówiłam, w kuchni były w bardzo złym stanie, więc musieliśmy zbijać wszystkie tynki, były nie do uratowania. Pokoje również zależy, niektóre wyglądały bardzo dobrze, niektóre ściany również były musieliśmy usunąć. Także tak jak mówiłam wcześniej, no duży remont, tak jak mówiliśmy, tak, generalny remont całego domu, aczkolwiek jak się wszystko zrobiło po kolei? To idziemy po kolei. Tutaj było wejście do toalety, gdzie stała sama toaleta. Obok była łazienka. Na podłodze była taka hałda włosów. Nie wiem, gdzie te są włosy. Myślałem, że to może zostanie, wiesz, jako atrakcja po byłych właścicielach. Żarty żartami, ale rzeczywiście ktoś się obcinał włosy i cała łazienka była po prostu we włosach. Co tutaj się stało? Tak, więc tutaj tak naprawdę tylko usunęliśmy, to jest taki standardowy, myślę, zabieg tutaj w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj właśnie toaleta jest osobno z łazienką i praktycznie każdy, kto tutaj kupuje dom, czy właśnie jeżeli to jest na singieleta, czy dla siebie, usuwana jest ta ściana pomiędzy toaletą a łazienką, żeby zrobić większą łazienkę. Jedne drzwi są zamykane, no i w zasadzie tak naprawdę układ został ten sam, ponieważ tutaj mamy wannę, umywalka na środku i toaleta. Okej, tu mamy obok, zerknijcie tylko... Zaczniemy od master bedrooma, zakończymy. Okay. Tu mamy kolejną sypialnię. Tak, to jest druga wielkościowo sypialnia. Tutaj właśnie też mieliśmy wyzwania, jeśli chodzi o ściany, bo były dość w złym stanie. Musieliśmy tutaj też naprawiać dach, ponieważ nie wiem, czy Dawid pamiętasz, tutaj była praktycznie taka dziura, że można było zobaczyć Był niebo. dziurawy dach i lała się woda do środka. Tak, można było niebo zobaczyć. Także tak jak mówię, na początku na viewingach nawet nie byliśmy w stanie zobaczyć, jak duże są te pokoje i wejść do środka, ponieważ w takim były stanie. Więc tutaj widzę bardzo fajne zastosowanie. Słuchajcie, dosyć modne jest w dzisiejszych czasach robić coś z niczego, czyli na przykład z odzyskanych materiałów. Ostatnio mieliśmy to sporo tego też u Pauli, a dzisiaj mamy tutaj. Co tutaj się stało? Tak, więc tutaj użyliśmy po prostu resztki blatu kuchennego, aby właśnie zrobić takie małe biurko. Teraz wiadomo, dużo osób pracuje z domu, więc takie właśnie domowe biura są bardzo popularne, więc chcieliśmy ten pokój zaaranżować właśnie na takie ala biuro. I właśnie bardzo fajnie się to tutaj sprawdziło, dlatego właśnie jeżeli macie jakieś blaty kuchenne i Wam resztki zostają, nie wyrzucajcie, zawsze można to w jakiś fajny sposób zaaranżować i użyć. Jeżeli blat jest ładnie pasuje jeszcze, tak? Jest docięty. Okej. Więc przejdźmy teraz do ostatniej sypialni. To jest master bedroom, czyli największa sypialnia
w tej nieruchomości. Jakie tutaj zaszły zmiany? Tutaj tak naprawdę aż takich... Tak, były duże zmiany, powiedzmy niestrukturalne. Tak, oczywiście jak wszędzie ściany zostały zrobione na nowo, nowe wykładziny. Ogrzewanie. Ogrzewanie oczywiście. Tak jak mówię, wcześniej do tej sypialni również nie mogliśmy praktycznie wejść. Tutaj było pełno worków z jakimiś rzeczami i śmieciami. I tutaj właśnie również został znaleziony ten azbest, Który był zapakowany. Tak, który był zapakowany, wcześniej nie mogliśmy tego zobaczyć. Także teraz już wszystko jest przygotowane, gotowe do viewingów, które już w zasadzie się rozpoczęły i jest oczywiście cały staging zrobiony. Okej, przejdźmy do tego, co nasi widzowie lubią najbardziej, czyli jakie tutaj są potencjalne zyski i na ile my to wycenialiśmy. Uwaga, my zawsze staramy się wyceniać bezpiecznie. Ja tutaj staram się zawsze u nas usuwać efekt tęczy, że zawsze będzie pięknie kolorowo. My stawiamy na realizm, tak samo jeżeli chodzi o życie, nie you can do it, a how to do it, to są nasze tutaj motta i realie, jakie były, jak my to realistycznie wycenialiśmy, a jakie są na dzień dzisiejszy oferty. Więc ja wyceniałam tę nieruchomość na około 120-130 tysięcy. Tak jak mówię, zawsze po remoncie, tak, oczywiście, tak jak mówię, zawsze jesteśmy ostrożni w tych wycenach. Natomiast jak mieliśmy wyceny z agencji, to ze względu na standard, jak to wszystko zostało wykończone, tutaj w Wielkiej Brytanii jednak jest to bardzo wysoki standard, taki jak tutaj można widzieć, prawdopodobnie porównywalnie z polskim jeszcze był dość niski, natomiast jeśli chodzi o standard Wielkiej Brytanii, jest to bardzo wysoki. Może nie dość niski, ale jednak w Polsce ludzie mają dużo większą kreatywność niż tutejsza konkurencja w stosunku do nas. Nie twierdzę, że my tutaj nie mamy, ale jednak porównując konkurencję, jaka tu jest w Wielkiej Brytanii, to wystarczy nauczyć się homestagingu i odpowiednio dobierania kolorów i tak naprawdę wygrywa się na lokalnym rynku. No z tego względu, że tu jest kultura jaka jest i po prostu ludzie nie przykładają takiej dużej wagi, ale na koniec kupujący już jednak widać, że zwracają uwagę na te nasze efekty i jaka tu jest, słuchaj, cena na dzień dzisiejszy? Jakie są oferty składane? Bo jest dopiero od paru dni na rynku, wystawione na sprzedaż i na dzień dzisiejszy jakie są oferty? Więc jeszcze tylko dokończę, że agenci wyceniali tą nieruchomość w okolicach właśnie 130-140, także więcej niż ja. Natomiast inwestorzy założyli sobie minimum 150 tysięcy, żeby tutaj uzyskać. Dlatego wystawiliśmy ją za asking price 140-150 tysięcy. I już po godzinie, jeszcze bez viewingu, dostaliśmy pierwszą ofertę. To była oferta gotówkowa, 135 tysięcy, jednak my powiedzieliśmy, że nas interesuje minimum 150. Zostało to podniesione do 145. Teraz po kolejnych viewingach spływają kolejne oferty, niektóre są również na kredyt. Na chwilę obecną jesteśmy ciągle na etapie negocjacji, ponieważ minimum nas interesuje 150 tysięcy, tyle założyli sobie tutaj inwestorzy. Dlatego prawdopodobnie możliwe, że wybierzemy tutaj również opcję best and final offer, jeżeli dalej te oferty będą spływały i będzie więcej osób zainteresowanych, prawdopodobnie również w ten sposób to zrobimy. Moim zdaniem to 145 oferta gotówkowa już jest bardzo, bardzo dobra, bo daje to jakiego rzędu zyski przy takiej sprzedaży? Będzie to pomiędzy 30 a 35 tysięcy. 30-35 tysięcy funtów zysku, tak? Przy zainwestowanym kapitale ponad 100 tysięcy funtów. Oczywiście no, cały ten kapitał zwraca się, to jest to, co jest zarobione na górkę, tak? Więc jeżeli chodzi o realia centralnej i północnej Anglii, to są bardzo duże zyski, bo tutaj na flipach zarabia się między 10, 15, 20, 25, 30, to już jest bardzo dużo na te tutejsze regiony. Co innego jest, słuchajcie, w miastach typu Londyn, tak? Tam to ludzie potrafią zarabiać od 50 do 200 tysięcy funtów średnio na takich flipach, po prostu no, trzeba umieć wyszukiwać okazje inwestycyjne. A już tacy naprawdę wytrawni tutaj kolokwialnie powiem fliperzy, czyli osoby flipujące, potrafią nawet zarabiać od kilkuset tysięcy, nawet do miliona funtów, ale to już są na znacznie droższych nieruchomościach w Londynie, gdzie już się później sprzedają za parę milionów, tak? Więc jest dużo większa też bariera wejścia, ale takie są realia.
Północ słynie bardziej z zwrotów z najmu, jest rewelacyjnym rynkiem w Wielkiej Brytanii na najem, jeżeli nawet nie na świecie, tak? Bo tak się mówi, że ponoć rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest najlepszym rynkiem na całym świecie, jeżeli chodzi o inwestowanie, narzędzia, podatki, spółki, czyli cały system, jaki jest wokół tego zbudowany. I w naszym wypadku znalezienie takich okazji jak ta na jednego z naszych czempionów zajmuje średnio między 2 a 3 miesiącach czasu, tak? Więc to nie jest tak, słuchajcie, że takie nieruchomości pojawiają się z rękawa, jeden za drugim. Tych nieruchomości trzeba oglądać kilkadziesiąt każdego miesiąca, składać bardzo dużo ofert, często obejść się smakiem, bo tutaj o 2000 była nasza wyższa oferta, w innym wypadku ktoś będzie miał wyższą od naszej i po prostu wróbelek już nam uciekł, tak? Więc jeżeli chodzi o inwestorów, którzy korzystają tutaj z naszych usług, jeżeli się wejdziecie na stronę www.dowbuszproperty.com, możecie się zarejestrować w zakładce do rejestracja dla inwestorów i żeby, słuchajcie, oszczędzić tutaj czasu Asi, tak, żeby Asia jednak najlepiej jak skupia się na tworzeniu, to jest tworzenie tak naprawdę tych okazji inwestycyjnych, zamiast na edukowaniu, bo często też dzwonią ludzie, którzy po prostu potrzebują edukować, musicie mieć już DIPA, Decision in Principle, takie coś możecie dostać u Mortgage Advisora, oraz bank statement, który pokazuje, że macie po prostu środki na zakupienie nieruchomości. Takie rudery jak to najczęściej potrzebują kupców z gotówką, tak? Z tego względu, że może być niekredytowalna ze względu na zły stan, tak? Zamieszczając takie informacje, rejestrując się, wysyłając później Asi do maila z takimi informacjami, my już wiemy, że to jest poważny inwestor, z którym można współpracować i jeżeli pokazuje się okazja inwestycyjna, wiemy, że on jest w stanie taką okazję nabyć, tak? Na sam koniec jeszcze chcę tylko wspomnieć, że większość inwestycji, jakie my tutaj znajdujemy, są to nieruchomości typu single-let, gdzie inwestor kupuje nieruchomość na dochód pasywny, to się bardzo łatwo wynajmuje, jest to bardzo bezstresowy sposób zarabiania i na takich nieruchomościach na północy Wielkiej Brytanii zarabia się między 350 a 500 funtów, średnio 550. Jeden z naszych absolwentów, którego możecie obejrzeć na YouTubie, chyba to jest na razie rekord tutaj z tych małych miasteczek, 620 czy 630 funtów miesięcznie na czysto zarabia na zwykłym singulecie, więc jest to bardzo, bardzo dobry wynik na singuleta. I takich nieruchomości jest znacznie więcej, więc jeżeli również takie Was interesują, chcecie budować dochód pasywny, też można je wyremontować, zrobić remortgage, wyciągnąć kapitał, zatrzymać nieruchomość na dochód pasywny, kupować następną, tak? Więc dziękuję Ci jeszcze raz za dzisiejszą wizytę. Ja już z Wami się będę żegnał. Pozdrawiam Was. Cześć! Cześć!